Witam serdecznie w tym pięknym dzisiejszym dniu, drugi dzień świąt bożonarodzeniowy, 26 grudnia. Do kolegów tutaj nagrywam filmik w związku z aukcją kończącą się na WG Kosakowo. Należy wejść właśnie na WG Kosakowo, żeby łatwo znaleźć aukcję, która jest umieszczona u Kłosa na nasze gołębie. Tutaj właśnie możemy na stronie tego dokonać. Wchodzimy na WG Kosakowo i tam można odnaleźć sobie gołąbka 7628 122, który był tam lotowany i dzisiaj kończy się aukcja o godzinie 16. Chciałbym serdecznie tutaj zachęcić do licytacji tego gołąbka. Jest to 16 as, przy czym powiem tak, niewiele tych asów, które były przed nim, przeżyły, bo tam nie są wyrzucane gołąbki, które zginęły, a ostatni lot był tragiczny i tylko niewielka liczba gołębi wróciła. Łącznie tak samo te asy mocno przetrzebiło. Nie chcę mówić, ile ich tam zostało, ale malutko. Tu widzimy go na zdjęciu, zaprezentuję jego rodziców. Najpierw może jeszcze jego osiągnięcia, które można sobie zobaczyć na stronie aukcji. Także bardzo równo ten gołąbek siadał, a z lotów takich konkursowych był 52, 27. Przekładając jakby to na oddział, miałby chyba 5 konkursów na 6 wkładań. Tutaj chciałbym zaprezentować matkę młódka z aukcji. Jest to samiczka o numerze 630. Jest to córka 44713, czyli córki szaleńca. Jest to wnuczka szaleńca, ale po najwybitniejszej, czy jednej z najwybitniejszych córek szaleńca, która miała 1548 koeficjent z 2 lat, z 6 lotów powyżej 500 km, czyli tak zwana kategoria C. 1548 łączny koeficjent z 2 lat, 6 lotów. Matka od niej, a ojciec to wnuczek generała Tadeusza Pałki, syn mojej 901, który też był lotowany i też zrobił 1, 2 i wycofany był do rozpłodu, czyli klasyczna krzyżówka szaleniec razy 901 i to jest samiczka w rozpłodzie. Co więcej, razem ze swoim samczykiem wydała mi pełne rodzeństwo, lotowane 3 konkursy, 3 ostatnie loty, przedostatni lot, drugi na oddział, na tam 2, plus 2000 gołębi, nie wiem ile, między 2 a 3, ale nie pamiętam dokładnie ile było. Drugi konkurs na oddział. O, pamiętam koeficjent 0,70, no to trzeba by policzyć, ile to tam wychodziło gołębi. Ponad 2000 na pewno. A drugi 5 konkursów na 5 wkładań, czyli na komplecie i to takie fajne konkursy. Więc i w lotach oddziałowych bardzo dobrze się spisały te gołąbki. Także tu prezentuję mamusię i oko super, i zaprezentuję też tatusia. Tutaj z kolei chciałbym zaprezentować ojca wspomnianego młodego. Jest to oryginał Hans Hirn DV 792, 20 rok. Właśnie 20 rok, ale ta obrączka jest bardzo ładnie czytelna. No ale to niemiecka DV, 20 rok. W każdym bądź razie jest to ojciec tego młódka i ojciec 2 właśnie też pozostałych, które były u mnie i były lotowane i super leciały. Jest to w rodowodzie tutaj wnuczek Panindima, super pochodzenie, oryginał Hans Hirn, piękny, mocny samiec, tyle mogę tylko powiedzieć. W zeszłym roku były po nim pierwsze młode, nie, drugie młode, ale z tą samicą, no i super się to sprawdziło. Więc krzyżówka właśnie moich ptaków na coś sprowadzonego. Gołąbek jest w ten sposób
potężny, piękny samczyk. Tak wygląda, więc zachęcam serdecznie do licytacji młodziaka. Dziś o 16:40 kończy się aukcja na nasze gołębie ukłosa. Można wejść przez WG Kosakowo i zalicytować sobie tego gołąbka. To jest właśnie rodowód odręcznie wypisany. Wysłałem go, ale tam na stronie nie jest umiejscowiony. To jest właśnie wspomniany ojciec, oryginał Hans Hirn, DV 0542520792, którego pokazałem. Tu jest matka 630, linia szaleniec, ponieważ to jest po 4713 z koeficjentem 15,48 za 2 lata z 6 lotów powyżej 500 km, a ojciec derb 521, syn 901, to jest córka generała Tadeusza Pałki, a to jest córka szaleńca i szalonej, czyli dwa moje super gołębie, dwie moje super rodziny razem sparowane i puszczone na Hansy Hirny i właśnie wydały mi tego gołąbka, którego mogę serdecznie polecić. Tak mi się przypomniało, tu mam samczyki oddzielone, samczyki roczne, czyli dwulatki na przyszły sezon. I tutaj też po tym Hirnie zeszłego roku, chciałem zaprezentować, prawdopodobnie tamten samczyk będzie identyko jak ten. To jest już roczny, czyli dwuletni brat. Po Hirnie powiem tak, one mają super upierzenie, super te upierzenie leży. I on też miał, w zeszłym roku super leciał. No i w tym roku zdał egzamin, że będzie miał szansę za dwulatka lotować. O ile polecę w ogóle samczykami. Ale super ułożony gołąbek. Prawdopodobnie tamten będzie taki sam, fajnie spięty. To widać na zdjęciu, że to będzie podobne. Tu jest pełne rodzeństwo. Tak sobie próbowałem przypomnieć. Bo tak trochę na spontana ten filmik uznałem, że nagram, że dzisiaj się ta aukcja tam kończy. Więc nie patrzyłem, ale tak sobie teraz przypominam, przecież one, to jest pełne rodzeństwo. One w zeszłym roku tak samo były sparowane, więc tutaj jest pełny braciszek tego, który jest na aukcji. Mam jeszcze siostrzyczkę też ją tu zaraz wyhaczę, bo mam tutaj rozdzielone, tam samczyki siedzą w tle, rozdzielone od samiczek. Zaraz pokażę, co tam na gołębniku jeszcze się dzieje. Tak to wygląda. No, jest taki zgrabniutki, przepiękny jest. No i on fajnie leciał też. Także mam rodzeństwo u siebie na gołębniku i roczne, i tegoroczne. Także myślę, że mam nadzieję, że coś ciekawego z tego będzie, z tych panindimów. Tak, bo jeszcze jeden, tu jest kolejny brat. Tak samo oko. Takie w miarę ułożone są. Też glazerek. Tego w tym roku wysłałem na WG, bo ja samczyki by tu były 3. Tu jest jeszcze jeden, tylko ten się bardziej na tego Kopmana podał. Tamte są drobniejsze, a to wyszła taka krowa, ale sam fakt, że lotowane jako roczne 3 razy 500 km. Cały program, wszystkie loty też się przyczyniły do, które ja tam byłem w okręgu 5 w oddziale w rocznych, a w okręgu w 10 w rocznych. No, ten jest taki potężny, tak jak ojciec. Tamte są na szaleńca, ten
wyszedł krowa. Jest jeszcze samiczka. Teraz się przesunę do samiczek. Tu obok są samiczki w przedziale. Teraz sobie wyłapię samiczki. One są jakby na przedziałach właśnie do samiczek przeznaczonych, dlatego że tam, zaraz pokażę, co się tam dzieje na gołębniku. Też siostrzyczka. Też linia szaleńca. I jeszcze no właśnie, udało się. Tak, tu też jest. Tu też są siostry. Ej, pokaż. Taka siwa jak matka. Ta miała czołowy konkurs na oddział w lotach młodych. Niestety wtedy ze złamaną nogą przyleciała. Nawet filmik nagrywałem, gdzie się przewróciła. Jakby właściwie siadła w momencie, że mogła mieć jedynkę na oddział. Niestety tamte weszły, ona nie weszła, bo została na dachu siedzieć. A ona ma taki kolor, nie wiem czy to widać, brudny, ciemny, siwy. Jak właśnie z szaleńca się często trafiają. Nie do końca te drzwi przesuwne chcą funkcjonować tak jakbym chciał. No i tutaj też jeszcze pierzyła się ostatnia lotka, taka drobna samiczka. Także zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj mam samczyki. Tutaj mam samczyki, a tu obok siedzą samiczki. Oddzielone, ponieważ tu na gołębniku mam zrobione coś takiego, że jak widać część cel pozamykanych, właśnie od tych, które tam siedzą, cele są pozamykane, ponieważ ja tutaj młodzieży pozwalam sobie o cele zajmować i te starsze samczyki są zabrane. Tu jest też parka, tu jest z zielonymi obrączkami, po prostu sobie obierają cele gołąbki. I tak to wygląda w całym gołębniku tutaj, że są cele pozamykane i cały czas jakaś tam praca z gołąbkami jest. Są tu tegoroczne młode. Chcę, żeby sobie cele po prostu poobierały. No, tam jest parka. Też, żeby od razu sobie rozpisać na samce, samice. Więc one te cele sobie zajmują. I tak to tu wygląda na tym gołębniku. Także cały czas praca z gołąbkami jest kontynuowana. I tu tak samo. Tam są z dwie pary. O, tu muszę je zamknąć. Ja je sobie wyłapuję, które mają stare. Puściłem wszystko w pary, które cele
który samczyk gdzie ma. Stare zamykam właśnie w ten sposób, że mają celę zamkniętą. Później pójdę po kartkę i zeszyt po to, żeby właśnie sobie je, tak powiem, rozpisać, zapisać i te cele pozostają zamknięte, gdzie są parki, a pozostałe właśnie mają za zadanie sobie cele zajmować. Więc to się aktualnie dzieje u mnie w gołębniku. One oczywiście zostaną rozdzielone. Ten czas świąteczny, troszkę, że jestem w domu, mogę tu przyjść, chociaż tego czasu w te święta tak naprawdę nie ma za dużo, bo człowiek lata, tak powiem, troszkę też jednak, ale coś tu próbuję działać z gołąbkami. Zobaczymy, jak mi się to uda. Te roczniaki no są dupiate, one tak za bardzo trochę te cele zajmują. Zobaczymy, jak to potem się je oblata, jak to wszystko wyjdzie. Gamonie są fajne, popierzone. Tutaj może któreś pokażę jeszcze. I właśnie chcę, żeby się poparowały elegancko w tych celach, żeby potem miały cele zajęte, żeby było jak najmniej kłopotu. Na celach te cele zajęte to sobie pozapisywałem, które tam samczyki mają zajęte, i po prostu na celach mam zapisane. W zeszycie obok jest samiczka, więc te pozamykane cele to są cele zajęte, a te puste to są właśnie te, które teraz puściłem to wszystko razem i chcę, żeby się po prostu łączyły. Na gołębniku rozpłodowym też to przyparowuję i tutaj tylko pokażę, wspomniałem na poprzednich filmikach, że mam samczyka z super czempionów od kolegi Pielesiaka. Tu jest samiczka, którą ostatnio mi kolega do niej przygotował, więc razem są one. Puściłem je, poszły do siebie od strzału, także widzę, że się przyparowują, więc chyba pasują do siebie, bo mówię, od razu poszły w parę. Teraz jak się, tak powiem, ten okres świąteczny zaczął, to puściłem je razem właśnie, żeby się połączyły. Także robię tu przyparowania. Później to rozdzielę zaraz po nowym roku w Sylwestra czy po Sylwestrze, te 4-5 dni teraz w okresie świątecznym te gołąbki będą razem. Może przed Sylwestrem jeszcze rozdzielę. No i cała zabawa polega na tym, że biorę sobie parkę, na celi zapisuję, gdzie siedzą, na kartce, w notatniku i cela zamknięta, a pozostałe sobie mogą wybierać. Także puściłem je w pary, żeby się przyparowały. Za jakiś czas znowu je puszczę w pary i tak przyparowanie i praca z tymi gołąbkami. No i na koniec tutaj informacja dla kolegów, którzy tam pytali o gołąbki z mojej hodowli. Powiem, są dostępne, z tym nie ma, można się dogadać, można wysłać. Przy czym wysyłki w tym okresie świątecznym to tylko środa, czyli 27 grudnia, bo potem czwartek, piątek wolałbym nie wysyłać, bo znowu poniedziałek odpada. Bezpiecznie ewentualnie przyjechać, tak jak to koledzy niektórzy czynią, mnie odwiedzają. Więc w nowym roku raczej wysyłki, chyba że ktoś tam by się jeszcze zdecydował. Tutaj koledze też obiecałem pokazać samczyka, którego mogę mu zaoferować. Jest to brat gniaździak 4. lotniczki okręgu, jej gniaździaczek, samczyk, ponieważ samcami raczej nie za bardzo polotuje z braku trochę czasu.
Więc tutaj jest samczyk, brat lotniczki z Kubusiów, potężny samiec, ale odnośnie tego będę tam gołąbków dla hodowców po okresie świątecznym, szczerze powiedziawszy, i pogoda i chęci, jakby trochę było trzeba spędzić czasu z rodziną, więc nie było czasu prezentować jakichś tam gołąbków dla kolegów. Kto tam chce, to po prostu też dzwoni. Więc jak ktoś ma ochotę jakieś gołąbki umie nabyć, to oczywiście kontakt 513 812 854, a w tym świątecznym czasie ani za bardzo telefonów nie odbierałem, ani nie wykonywałem. Teraz już po świętach będzie na to więcej czasu, więc będę dostępny dla kolegów jakby w kontaktach i przy telefonach, więc komu tam nie oddzwoniłem, bardzo dziękuję za wiele życzeń świątecznych. Taka ilość, że nie sposób starałem się odpowiadać, ale na wszystkie nie jestem w stanie odpowiedzieć. SMS-y, wiadomości na Messenger, na WhatsAppa, na SMS zwykły, kolosalna ilość wiadomości, życzeń. Serdecznie za nie wszystkie dziękuję. Choćby w części się spełniły, to by było super. Najważniejsze zdrówko, a tutaj do spraw jakby hodowlanych, gołębiarskich będziemy spokojnie wracać po świętach. A tutaj jest potężny, tak jak na Kubusie przystało. Tutaj do kolegi mogę takiego, kapitalny samczyk, 2020 rocznik. Widać tą obrączkę jeszcze, akurat u niego widać dosyć dobrze. Pełen brat 4. lotniczki okręgu w kategorii H, 3. lotniczki okręgu w kategorii B. Jest to brat wspaniałych lotników. Także dużo ciekawych, pięknych samcy. Taki gołąbek. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot. Na dziś to wszystko. Zachęcam tam do licytacji gołąbka. Myślę, że warto. Dobry lot.